Cześć, siemanko, witajcie na kanale Paweł Laco, kanał narzędziowy. Dzisiaj na kanale będzie frezarka górnowrzecionowa na akumulator X20V marki Parkside Performance, model PMFAP20 Li A1. Tutaj mamy bez akumulatora i bez ładowarki. Posiada ona 5 lat gwarancji, regulacja obrotów od 10 000 do 30 000 obrotów na minutę. To jest frezarka, którą możemy podłączyć do aplikacji Lead Home i skonfigurować sobie dowolne ustawienia, zarówno akumulatora, jeżeli posiadamy akumulator Smart, i również tą frezarkę możemy dostosować i dobrać sobie odpowiednie parametry do naszej pracy. Instrukcja obsługi. W zestawie klucz płaski. No i oczywiście sporo przystawek. Przystawka kątowa. Dodam, że silnik bezszczotkowy. Taka plastikowa przystaweczka do obróbki różnych krawędzi, obrabianego materiału, odsysacze różne, 2 rodzaje. Dodatkowo mamy frezy, 6 sztuk. Frezarkę z trzecią przystawką, którą też ściągamy. Tutaj mamy element zaciskowy. Przy pomocy tej dźwigni regulujemy skok naszego frezu. Tutaj mamy jeszcze taki pałąk, gdzie po prostu sobie regulujemy nasz skok frezu. Siedzi dosyć sztywno. Jeżeli będziemy ich potrzebować, to możemy to docisnąć jeszcze. Tutaj są takie ząbki, ale to już jest do innej przystawki. I tutaj mamy przycisk do wymiany tutaj tych trzpieni. W zestawie mamy FI 8 mm i FI 6. We frezarce mamy zamontowany trzpień FI 8 mm, a tutaj mamy taki uchwycik, ten trzpień FI 6 mm. Podłączymy samą frezareczkę do akumulatora i zobaczymy, jak to sterowanie tutaj wygląda. Akumulator 8 Ah. No teraz to już sobie trochę waży. Mamy kłódkę, przycisk włączający i 6 trybów wyboru prędkości obrotowej, czyli tak musimy najpierw odblokować. Mamy ustawienie na 1 i włączymy teraz. Jedno naciśnięcie nic nie daje. Trzymamy, puszczamy, to od razu się wyłącza. Tutaj jeszcze jest dioda LED. A teraz dwukrotne naciśnięcie, czyli odblokowujemy. No i teraz pracuje cały czas, czyli takie samo sterowanie jak w szlifierce kątowej
co jest na moim filmie na kanale i tam pokazuję właśnie to sterowanie. Szlifierka z głowicą płaską. Tutaj mamy jeszcze wskaźnik Bluetooth, czyli aplikacja Lidl Home. Szóstkę damy. Jeszcze zobaczmy na te odciągi do wiórów. Ten będzie do tej przystaweczki. Tutaj mamy taki otwór. Odkręcamy tą śrubę i zakładamy w tym miejscu. Skręcamy i po prostu odkurzacz nam to będzie zasysał. A ten odciąg zakładamy do tej przystawki. Tutaj mamy taki otwór. Również tu odkręcamy, skręcamy. No i skręcamy tutaj w tym miejscu. O, i już mamy zmontowany odciąg do odkurzacza. Wykorzystamy teraz moduł krawędziowy i wszystkie te krawędzie w koło sobie objedziemy i zobaczymy, jak to będzie frezować. I z tego ładnego stołu po prostu zrobimy jeszcze ładniejszy. Zastosujemy taki frez zaokrąglający. Jest troszkę mniejszy niż tutaj ten, a tutaj mamy wyokrąglający i frezy do wpustów, także ten jeden będziemy stosować i zastosujemy moduł krawędziowy. Możemy regulować. Tutaj mamy gumowany ten uchwyt i musimy również pamiętać o tym, że jeżeli tutaj mamy kierunek obrotu w prawo, to musimy frezować w kierunku przeciwnym do obrotów frezu, bo inaczej może nam po prostu wyrwać urządzenie z ręki. Czyli zgodnie z tą grafiką musimy po prostu prowadzić frez w przeciwnym kierunku, czyli tak, żeby to skrawanie było w ten sposób i wtedy podbieramy materiał, a nie w ten sposób, żeby frez wchodził nam tutaj w drewno, tylko w ten sposób wybieramy ten materiał. Tak, odblokowujemy, jedynka. No i całkiem ładnie to wygląda na jedynce, spokojnie. Teraz damy szósteczkę, chociaż myślę, że do tego frezu nie jest potrzebna, ale tak sprawdzimy.
Musimy też uważać przy włączaniu, że jak włączamy tu, żeby z daleka od jakichś ubrań czy czegoś, żeby nam tu nie chwyciło. Będziemy się skupiać tu, a tutaj nam się to włączy. Bardzo ładnie to wygląda. No po tych pierwszych próbach muszę przyznać, że bardzo dobre to narzędzie jest, bardzo dobrze się tym pracuje, wygodnie. Sterowanie to oczywiście trzeba uważać, tak jak mówiłem, ale super to działa, nic się tak nie męczy to urządzenie na jedynce ani na szóstce. No teraz zastosujemy inny frez, spróbujemy tutaj objechać tą deseczkę w koło. Najlepiej wyciągnąć akumulator przy wymianie. I zastosujemy taki frez. No tutaj już przejechałem i jak widzimy bardzo ładnie to zbiera. Damy troszkę głębiej na cały frez.
No i tak wygląda praca tej frezarki. Tutaj poszło na maksa tym największym frezem. Dodatkowo jeszcze mamy taką przystaweczkę i możemy sobie robić rowek równiutko, tak żeby nam to nie goniło, tak jak tutaj te serduszka, to tak trzeba było z wyczuciem to robić, takie wzorki, ale jak zastosujemy przykładnicę, to po prostu będzie nam to lepiej, prościutko szło. Montujemy ją tutaj. Tu jest taka podkładeczka jeszcze przy tej śrubie. To jest minimalne oddalenie tej przykładnicy od frezu. Możemy ją po prostu wydłużyć jeszcze. No taka wstępna praca tej frezarki. Czas pokaże, jak ona pracuje. Jest, mi się wydaje, wydajna przy tym akumulatorze i fajnie to wszystko po prostu robi. Poza tym sterowaniem, włączaniem, no ważne jest to bezpieczeństwo przy tym, żeby tutaj nie włączyć sobie freza gdzieś przy ubraniach czy coś takiego, z dala od tego. I przy wyłączonym, przy wyciągniętym akumulatorze oczywiście. Siemka, cześć. Fajnie, bo jeszcze tutaj mamy miejsce na akumulator. Tutaj 8 Ah wchodzi swobodnie, a tutaj miejsce na ładowarkę.